Cześć! Dzisiaj nie sama, dzisiaj w towarzystwie mojej przyjaciółki Queenie. Jesteśmy po drugiej stronie mostu Galata. Dzisiaj zabiorę Was w podróż z tętniącej życiem dzielnicy Karaköy do miejsca, które od wieków zachwycało miliony turystów, miliony mieszkańców miasta. Do miejsca, które jest sercem i legendą Stambułu, do Kız Kulesi, czyli do Maiden's Tower, do wieży dziewiczej. To będzie historia o miłości, przeznaczeniu i o tym, jak legenda oraz historia łączą się razem na jednej maleńkiej wyspie pośrodku Bosforu. Karaköy to jedna z najstarszych i najbardziej różnorodnych dzielnic Stambułu. Kiedyś tętniący życiem port, dzisiaj centrum artystyczne Stambułu, które jest wypełnione kolorowymi kawiarniami, galeriami oraz street artem. Już w czasach bizantyjskich Karaköy, zwane wtedy Galata, było miejscem strategicznym. Zbudowano tu wieże strażnicze, a później Genueńczycy otoczyli tę część miasta murami, które miały chronić ich kupieckie interesy. Właśnie tutaj rozciągano słynny łańcuch, który w razie wojny zamykał wejście do Złotego Rogu. Bilet do Kız Kulesi możecie kupić tutaj w tej budce. Zaraz Wam pokażę ceny. Jak ktoś ma kartę muzeum, to płaci tylko za przejazd 110 lira, a dla turystów karta muzealna 100 lira, plus wstęp chyba 32 euro. A tu już nasza łódka przyjechała. Taką łodzią popłyniemy na Kız Kulesi. Jesteśmy już na łodzi i zanim wyruszymy, chciałabym Wam krótko opowiedzieć historię Kız Kulesi. To jest miejsce, które sięga V wieku przed naszą erą, kiedy powstała tutaj pierwsza forteca. Później w czasach bizantyjskich w XI wieku powstała tutaj drewniana wieża strażnicza, a później już w czasach Imperium Osmańskiego wieża ta służyła jako punkt kwarantanny, latarnia morska i także punkt obserwacji dla żołnierzy sułtańskich. Wieża Kız Kulesi to jest jeden z najbardziej romantycznych punktów na mapie Stambułu. Przyjeżdżają tutaj osoby zakochane, poeci oraz artyści. Także jestem ciekawa, bo nigdy wcześniej nie byłam. Zobaczymy, jak będzie w środku. Mam nadzieję tylko, że pogoda na to pozwoli, bo jest dosyć pochmurne niebo, no i trochę zaczyna padać. Zobaczymy. Słuchajcie, powoli zbliżamy się do brzegów wieży Dziewicy.
Jeszcze zostało trochę czasu. Na szczęście nie padało, nawet przebija się słońce. Za mną widać. Nie wiem, ile ten rejs trwa, może jakieś 25-30 minut z przystanku portu Caracoy. No, na razie jest super, bardzo mi się podoba. Zobaczymy, jak będzie w środku. Dodam tylko, że to muzeum Kys Kulesis zostało otwarte dla zwiedzających w 2021 roku, dlatego jest to dosyć nowa rzecz. Zanim wejdę na górę i zrobi się naprawdę wietrznie, chciałabym Wam opowiedzieć legendę tego miejsca. Dawno, dawno temu pewien król miał córkę. Usłyszał on też tragiczną przepowiednię, że w 18 urodziny jego córka umrze od ukąszenia węża. Żeby ochronić córkę, wysłał ją on tutaj na tą wieżę, gdzie dziewczynka dorastała. W dniu swoich 18 urodzin król przypłynął do niej z koszem owoców jako prezent na jej 18 urodziny, nie wiedząc, że w koszu znajdowały się węże. Niestety przepowiednia się spełniła i księżniczka umarła w wieku 18 lat. Naszą podróż zaczęliśmy w tętniącym życiem Caracoy, a kończymy tutaj, w Kys Kulesi. Muszę powiedzieć, że to jest fascynujące uczucie stać tutaj na skraju dwóch kontynentów i patrzeć na historię tej części świata.
Na zakończenie jeszcze dodam, oczywiście jeśli podobał Wam się odcinek, proszę o łapki w górę i komentarze i subskrypcje oczywiście. I dajcie znać w komentarzach, co jeszcze chcielibyście zobaczyć w Stambule. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa.